Cześć, tu Rafał Mróz. Kontynuuję temat związany z wprowadzaniem podwyżek. Jak wprowadzać podwyżki cen? Żeby to unaocznić, zróbmy taki myślowy eksperyment. Załóżmy na chwilę, że masz przed sobą dwie szklanki. Jedna z nich to jest szklanka z wodą bardzo gorącą, druga z lodowatą, zimną. Na pewno z łatwością, chwytając jedną czy drugą, jesteś w stanie ocenić, która z nich jest cieplejsza, która z nich jest zimniejsza. Natomiast gdyby w jednej z tych szklanek była woda o temperaturze 20 stopni, a w drugiej taka, która ma temperaturę 22 stopni, to wychwycenie tej różnicy być może byłoby już dużo trudniejsze. I podobnie jest z wprowadzaniem podwyżek. To zjawisko, o którym przed chwilą powiedziałem, można określić jako ledwie zauważalna różnica. Jak to robią zwykle firmy? Zwykle jest tak, że te podwyżki są nagłe i zwykle są znaczące. Zobaczcie, tak jak tutaj w tym przykładzie pokazałem, gdzie klient cały czas płacił 300 zł, czyli to była stała cena przy pierwszej transakcji, przy drugiej, przy trzeciej, przy czwartej, aż w którymś momencie przy 9. transakcji firma ją podniosła do 360 zł, czyli jak widzicie aż o 20%. Ta nagła podwyżka jest zawsze dla klienta zauważalna. Pokażę Wam tutaj na przykład firmę Vimeo. Vimeo jest dostawcą rozwiązania podobnego do tego, który znacie jako YouTube, czyli po prostu jest to hosting filmów wideo. I teraz niedawno, bo raptem 2 tygodnie temu, Vimeo ogłosiło wśród swoich użytkowników, klientów, że podnosi ceny. Ta podwyżka miała różny charakter, ale generalnie nie była ona mniejsza niż 20%. No i teraz tutaj pokazuję Wam wątek na Reddicie, czyli takim portalu, takim forum dyskusyjnym, gdzie klienci od razu rozpoczęli batalię i dyskusję, czy to dużo, czy to mało i tak dalej. Generalnie wydźwięk jest taki, że ta podwyżka była znacząca. Zobaczcie, tutaj ktoś napisał, że mój plan plus został, jakby ta podwyżka była z $60 rocznie na $108 rocznie. Inny przykład tutaj z jednego z mediów społecznościowych. Tutaj ktoś, jak widzicie, data jest całkiem świeża, jeśli patrzymy na to, że to było 2 tygodnie temu, dostał podwyżkę z 84 na 108 i tu nawet pisze, że 10 ok, 15 jasne, ale 30% to jest coś, czego zupełnie nie akceptuję. Więc jak widzicie, nagła podwyżka ceny jest zawsze zauważalna i nawet jeśli zostanie otoczona dodatkowymi korzyściami, no bo oczywiście firma Vimeo poinformowała swoich klientów, że wraz z tą podwyżką będą mieć też na przykład, nie wiem, większy dostęp do transferu czy jakichś innych funkcji, to mimo to duża część z nich no, prawdopodobnie odejdzie od firmy Vimeo na rzecz innych dostawców. Więc jak to zrobić? Wrócę tutaj do tego przykładu ze szklankami, który pokazałem wcześniej. Otóż lepiej jest to zrobić stopniowo, ponieważ wykorzystujemy wtedy takie zjawisko właśnie ledwie zauważalnej różnicy, którą po angielsku tłumaczy się, czyli to jest angielska wersja, polskie tłumaczenie just noticeable difference. Zobaczcie, jak to wygląda w tym porównaniu, czyli klient płaci nam za pierwszym razem 300 zł, potem przy drugiej transakcji znowu płaci nam 300 zł, ale trzecia transakcja wiąże się już z podwyżką, wyższą ceną. Jednak jest ta podwyżka niewielka, bo to jest tylko 5%. Jest to już 315 zł. Ponownie płaci przy drugiej transakcji 315 i przy trzeciej znowu ma podwyżkę o 15 zł, czyli to podstawowe 5% tej pierwotnej kwoty. Znowu ma pierwszą transakcję za 330, drugą transakcję za 330 i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób dochodzimy przy kolejnej transakcji do 360 zł. A jak widzicie, ten proces jest sukcesywny, on nie następuje tak nagle, jak to się dzieje w przypadku tego czerwonego pierwszego wariantu. Chodzi o to, że po pierwsze ta różnica jest ledwie zauważalna, w cudzysłowie ledwie zauważalna, bo oczywiste jest to, że klient ją zauważy. Natomiast chodzi o to, że poziom akceptacji dla takiej różnicy będzie większy, bo badania pokazują, że klienci, zwłaszcza tacy, którzy regularnie kupują u nas pewne rzeczy,
stosunkowo łatwo akceptują podwyżki do 5%. One nie mogą występować cały czas, stąd też tutaj macie te podwyżki na trzeciej transakcji dopiero. Optymalnie robicie co dwa cykle zakupowe, co 2 lub co 3, tak jak pokazałem w tym przypadku. Cykl zakupowy to jest po prostu kolejny zakup tego klienta u nas. Mówimy tutaj o sytuacji, gdzie te zakupy są regularne, przy czym pamiętajcie, nie chodzi wcale o to, że ta regularność oznacza na przykład co drugi dzień, czy co tydzień. U niektórych klientów regularny zakup to jest co 2 miesiące. Przykładowo, ktoś kupuje papier do ksero, do drukowania, no to wiadomo, że nie będzie go kupował codziennie, być może nawet nie co tydzień, może kupuje co miesiąc, ale zwykle takie zakupy robi raz na jakiś czas, one są większe, więc pewnie kupuje go raz na 2 miesiące i wtedy taka podwyżka powinna wydarzyć się na przykład co drugi lub co trzeci ten cykl jego zakupowy. Najlepszym pretekstem do wprowadzenia podwyżki oczywiście jest wzrost kosztów, wzrost płac, wzrost wskaźnika inflacji, ponieważ to jest coś, z czym ludzie prowadzący na przykład biznes zmierzają się regularnie. Jeśli chodzi o inflację, to także klienci indywidualni, którzy kupują w sklepach, odczuwają wpływ tej inflacji, bo widzą te podwyżki na co dzień na półkach sklepowych. Czy informować klientów o podwyżce? No, tak naprawdę to zależy. Są 3 sposoby, czy 3 strategie informowania o podwyżce. Pierwsza strategia mówi, wcale nie informuje o podwyżce. Kiedy ona ma sens? No na przykład wtedy, gdy te podwyżki są wpisane w umowę, czyli na przykład współpracujecie z jakimś klientem, z jakimś dostawcą. Jednym z paragrafów umowy jest to, że cena podstawowa zawarta w umowie będzie waloryzowana wskaźnik inflacji, więc jak gdyby wtedy nie macie takiej potrzeby, żeby informować tego klienta o podwyżce z uwagi na fakt, że umowa, którą podpisał, już zawierała taką klauzulę. Jeśli nie poinformujecie klienta o podwyżce, to oczywiście na ten moment, kiedy on dokonuje transakcji, zmniejsza to szansę na znalezienie alternatywy. No bo zobaczcie, jeśli ktoś dowie się tuż przy kasie, że albo inaczej, w ogóle się nie dowie, prawda, bo tu na razie go nie informujemy wcale. Jeśli go nie będziemy informować, to liczymy na to, że albo sam się domyśli, że podwyżka jest wprowadzona i on to zrozumie, albo że tego nie zauważy, ponieważ jeśli będziemy stosować tą ledwie zauważalną różnicę, czyli te nieznaczne kroki, to ta informacja, to, że go w ogóle nie poinformujemy, nie będzie miało wpływu na jego dalsze zakupy. Drugi wariant to jest taki, że informujemy go przy kasie, czyli przy fakturze. W momencie, kiedy on płaci, to wtedy dostaje informację, czy też wprost, albo wręcz sam zauważy, że ta cena się zmieniła. I niestety jest tak, że nagła, taka znacząca podwyżka zawsze wywołuje zaskoczenie u klienta. Bardzo często pojawiają się wtedy jakieś rozmowy na ten temat. Niestety ona także degraduje relacje, czyli jeśli sytuację mieliście jakoś zbudowaną z tym klientem, on regularnie kupował u Was produkty, no to po prostu ta relacja jest zdegradowana. Mam tutaj takie osobiste doświadczenie. Kiedyś byłem stałym klientem jednej z polskich firm, która sprzedawała kawę i kupowałem tą kawę u nich od 8 lub 10 lat regularnie, czyli to były transakcje powiedzmy raz na 3 miesiące. Do tego stopnia ta zażyłość była, że tak naprawdę nawet płatność za tą kawę, którą kupowaliśmy, odbywała się już po dostawie, nie przed, mimo że to był zakup przez sklep internetowy, to nie przed, ale po. I był taki moment, w którym cena tej kawy drastycznie wzrosła, ale naprawdę znacząco wzrosła. Dostawca czy ten sklep nie wytłumaczył mi, dlaczego ona tak wzrosła. Oczywiście były wzrosty na rynku kawy, ale nie aż tak duże. W innych sklepach tą kawę można było znaleźć znacznie taniej. I efekt jest taki, że już do nich nie wróciłem. Ta kawa jest już kupowana w innym miejscu. Idźmy dalej. Co się dzieje, jeśli będziemy informować tego klienta przy fakturze? No oczywiście on zapłaci za tą transakcję po wyższej cenie, bo jest pod ścianą, nie ma wyjścia. Czyli jeśli użyję tego przykładu z papierem do ksero, no to on kupi to po droższej cenie, no bo jednak musi drukować. Ale jeśli to jest taki zakup, który może poczekać albo można go odsunąć w czasie, to będzie szukał alternatywy. Mało tego, nawet jeśli zapłaci Wam w tym momencie tą wyższą cenę, to prawdopodobnie jak tylko będzie mógł, to poszuka sobie alternatywnego dostawcy. Mimo wad, które tutaj pokazałem, to
Właściwe zakomunikowanie tego procesu przy fakturze, czyli przy kasie, jak ten klient u nas jest i płaci, może pomóc. Ten przykład z kawą, który Wam pokazałem, mógłby tutaj dużo ułatwić i rozwiązać pewne problemy dla mojego dostawcy. Trzecia strategia to jest informowanie z wyprzedzeniem. No, niewątpliwie ona buduje relacje, bo pokazujemy temu klientowi, że jest dla nas ważny, obniża ryzyko dla klienta, no bo on może się dostosować do tej podwyżki albo zareagować na podwyżkę. Jedną z tych reakcji niestety jest także to, że dajemy mu możliwość znalezienia alternatywy. No bo jeśli go poinformujemy miesiąc czy 2 miesiące przed tą transakcją, że podnosimy ceny, no to dajemy mu tym samym analogiczną ilość czasu na znalezienie alternatywy. I tak jak powiedziałem przy drugim przypadku, że ten drugi przypadek można wykorzystać i dobrze zakomunikować i to wszystko zadziała dobrze, tak naprawdę każdy z tych przypadków można zastosować w zależności od konkretnego produktu i typu klienta. No, trudno sobie przecież wyobrazić sytuację, w której sklep spożywczy podnosi ceny, często nawet bardzo znacząco na konkretne produkty i informuje o tym wszystkich klientów indywidualnych. Takich rzeczy się nie praktykuje, więc jak gdyby każdą z tych metod można wykorzystać, o ile one zostaną właściwie zakomunikowane. I tym, jak komunikować, jak informować o podwyżkach, będę się zajmował w kolejnym nagraniu, które dotyczy całego cyklu wprowadzania podwyżek do biznesu. Do zobaczenia.